Na wstępie muszę się wam przyznać, że nie ukończyłem gry, więc jeśli uważacie, że przez to nie jest to pełnoprawna recenzja, możecie zamknąć ten film i obejrzeć sobie recenzję gdzieś indziej. Ghost Recon to seria z długą brodą, bardzo długą. W pierwszą część grałem gdzieś koło roku 2001, ale najbardziej zapadły mi w pamięć podserie Advanced Warfighter i Future Soldier. Po całkiem udanym Wildlands, przeznaczonym głównie do tyrania w koopie, przyszedł czas na Breakpoint, który w zasadzie hołduje takim samym założeniom jak wcześniejsza odsłona. Czy jest lepsza? Cóż, nie uprzedzajmy faktów. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym pochwalić edycję kolekcjonerską. Ładnie wykonana figurka, muzyka na płycie CD, nieśmiertelnik. Ubisoft przyzwyczaił nas do dobrze wykonanych edycji kolekcjonerskich i ta nie odstaje od reszty, a na półce prezentuje się niezwykle kozacko. Niestety, jakość edycji kolekcjonerskiej to za mało, aby uratować Breakpointa. Gra opowiada o prywatnej wyspie Aurora, na której niejaki Jace Skell założył własne samowystarczalne mikropaństwo. Oczywiście pojawiły się niedobre dziady, które postanowiły rozpanoszyć się na wyspie, bo tak, tutaj w roli złego pojawia się znany z Punishera i Walking Dead John Bernthal, który jest najjaśniejszym punktem produkcji. Razem ze swoimi oddziałami Sentinel podbili całą wyspę i zmusili Jace'a, aby ten rozpoczął pracę nad militarnymi dronami. Niezwykle niebezpieczną bronią, która w zasadzie może powstrzymać każdą armię. Już na wstępie widać, że coś tu nie gra. Oddziały Sentinel liczą sobie setki tysięcy, jeśli nie miliony żołnierzy. Tak duża militarna operacja przewożenia oddziałów na niewielką wyspę zostałaby zauważona, ale Stany Zjednoczone postanowiły przeciwko tym milionom wysłać 12 duchów, aby zobaczyć, co tam się dzieje ciekawego na Aurorze. Oczywiście helikopter zostaje zniszczony, część ekipy zabita, a my jako Nomad ruszamy samotnie przeciwko milionom Sentineli, aby wyswobodzić wyspę i zabić złego Johna. Historia jest, taka sobie. Mam wrażenie, że zabrakło na nią jakiegoś pomysłu. Dziury w scenariuszu rażą niemiłosiernie, głupota goni głupotę. Sam często podczas cutscenek łapałem się za głowę, jak mógł przejść taki scenariusz. Przed nami otwiera się cała wyspa, która jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Możemy iść gdzie nam się podoba, zabrać helikopter, furę albo motor i śmigać w dowolnym kierunku. A twórcy zadbali o to, aby było co zwiedzać. Kompleksy badawcze, bazy wroga, małe chatki, opuszczone ruiny, góry pokryte śniegiem, gęsta dżungla. Jest tutaj absolutnie wszystko. Aurora to taki mikrokontynent ze wszystkim, czego zapragniesz. I uczciwie przyznaję, że design wyspy wyszedł wyśmienicie. Ubisoft od dawna udowadniał, że potrafi tworzyć ciekawe tereny do zwiedzania i tak jest tutaj. Non stop byłem ciekawy, co znajdzie się za kolejną górką albo czym jest napotkany na drodze budynek lub kompleks. Jakiś czas temu utarło się słowo Ubigra, czyli tytuł z ogromnym światem, setkami znaczników i zadań pobocznych, który starcza na wiele godzin, choć przy okazji irytuje powtarzalność tego wszystkiego. Niestety Breakpoint jest taką Ubigrą. Ilość znaczników na mapie przytłacza. Był to problem już dwóch wcześniejszych Assassin's Creedów, ale mam wrażenie, że Breakpoint idzie jeszcze kilka kroków dalej. Ogrom świata przeszkadza zamiast cieszyć. Mam wrażenie, że czas Ubigier dobiega smutnego końca. Pokazuje to Breakpoint. Nie wystarczy na gigantyczną mapę wrzucić miliard znaczników i cieszyć się, że gracze spędzają na niej setki godzin. Dziś to paradoksalnie za mało. Ubisoft brnie bez ustanku wytyczoną od lat ścieżką przy każdej grze, dorzucając więcej i więcej. Pytanie tylko, po co? Stay sharp. There are signs of possible enemy. Breakpoint oferuje sporą dawkę swobody. To może się podobać, nie czujesz się uwiązany do czegokolwiek. Możesz dowolnie spędzać czas na Aurorze, wykonując zadania, szwendając się bez celu, zabijając kolejny tysiączek sentineli. Ghost Recon to przede wszystkim strzelanie, a to jest niezwykle przyjemne. Sadzenie headshotów może się podobać i sprawia, że ten aspekt gry wypada niezwykle dobrze. Przeciwnicy to nie gąbki na amunicję, jeden strzał w głowę i do piachu. Podobało mi się to, bo nawet okutanych w zbroję grubasów z minigunami można położyć 2 strzałami w głowę, przy czym pierwszy zrzuca mu hełm. Nie spędzimy długich chwil strzelając wściekle do przyjmującego na klatę wagon amunicji przeciwnika. Przynajmniej nieżywego, bo ich miejsce zajęły drony, przeróżne, jeżdżące, latające. To one właśnie przejmują rolę gąbek na amunicję i to już nie jest takie fajne. Drony są zabójcze, prują z mini działek, strzelają rakietami, oślepiają. Latające drony to już wrzut na
duszy. Wyłuskują cię z każdego miejsca, bardzo trudno je trafić i przerabiają nomada na mazdamer w kilka chwil. Do walki dostaliśmy całe tony żelastwa do strzelania i tutaj widzę kolejny problem. Pistoletów, karabinów, snajperek jest ogrom. W zasadzie każdy kolejny, który znajdujemy, ma poziom wyższy od poprzedniego, więc bez ustanku grzebiemy w plecaku, podmieniając oręż na lepszy. Często zastanawiałem się, czym się różni AK-47 na poziomie 20 od tego na poziomie 21. W zasadzie przez to, że headshot zabija od razu, zmiana broni trochę nie ma sensu, przynajmniej nie na taką o jeden poziom wyższą, bo jest to zupełnie nieodczuwalne. Inny problem to rusznikarz. Każdy pistolet możemy dodatkowo upgrade'ować i spoko, ma to sens. Tylko już chwilę później znajdujemy jeszcze lepszy karabin i ten, na który przeznaczyliśmy nasze uciułane surowce, można zezłomować, więc po co to robić? Albo kupowanie broni w sklepie. Zupełnie nie ma sensu. Od takie kupienie snajperki na przykład na poziomie 30, podczas gdy zabijając jakiegoś losowego Lojtasa na jakimś zadupiu, okaże się, że miał snajperkę na poziomie 35, więc po co jest w zasadzie sklep? Dodam, że jest to najbardziej irytujący sklep w grach wideo, ale to za chwilę. Podobnie ubranie, bieganie i otwieranie skrzynek, aby dostać o jeden poziom lepszy beret albo rękawiczki, trochę obraża moją inteligencję. Ponownie wrzucasz na garba kolejne sprzęty, które dostajesz całymi wagonami. I ten sam problem co z orężem. Nie ma to sensu. Jaka jest różnica, czy masz beret na poziomie 40 czy 80? Przyjmuje on więcej kul, dodaje więcej szarych komórek? No raczej nie bardzo. Oczywiście możesz sobie wszystko kupić w sklepie, tylko znów nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego, bo ponownie gacie, na które wydałeś wszystkie kredyty, stają się bezużyteczne chwilę później, gdy ściągniesz takie albo o poziom wyższe gacie z jakiegoś leszcza, którego zabiłeś na jakiejś wiejskiej dróżce. Zaraz po premierze gra dostała się w krzyżowy ogień krytyki za mikrotransakcje. Dziś ich nie oświadczycie, bo Ubisoft przytomnie szybko je zdjął, tłumacząc, że zostaną one dodane w dalszej części gry. Ale mnie udało się na streamie podejrzeć, jak to wygląda i powiem wam, że jest to niezłe przegięcie. W Breakpoint pojęcie pay to win wchodzi na zupełnie nowy poziom. Ilość kasy, jaką trzeba będzie przeznaczyć na odblokowanie lepszych sprzętów, jest wręcz absurdalna. To jest trochę strzał w stopę. Kupowanie gry kilka miesięcy po premierze tylko po to, aby dopakować wagonami ciężko zarobionego hajsu swoją postać i zrównać ją z innymi graczami? Gdzie tu cel? Gdzie logika? Całe szczęście na tą chwilę nie ma mikropłatności, możemy szaleć za całkowitą darmochę. Przejdźmy do najbardziej irytujących problemów gry, a jest tego sporo. Przede wszystkim osoba odpowiedzialna za interfejs powinna zostać publicznie wybatorzona, bo skopano najbardziej podstawowy, fundamentalny element. Podam to na przykładzie. Dostałem jakąś tam misję, zaznaczyłem, aby ją przypiąć, więc cały czas na ekranie gry widzę cel tej misji. Ma to sens, jest bardzo okej, ale potem postanowiłem, że jednak nie będę jej robił, bo coś tam innego postanowiłem rozpocząć. Niestety nie można usunąć przypięcia dla jednej misji. Możesz usunąć wszystkie przypięte misje, więc przez całą grę, przez kilkanaście godzin miałem cały czas na ekranie zneutralizuj oddziały Sentinela. Dorzucanie kolejnych misji wprowadzało po lewej stronie ekranu ścianę tekstu. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Czemu nie mogę odpiąć jednej misji? Czemu pokazuje się aż tak dużo tekstu? Przecież wystarczyłoby dodać jedną linijkę skromnie gdzieś u góry, ale nie. Łopatologicznie masz całą litanię, co musisz i jak musisz zrobić. Dramat. Ale to nie koniec problemów z interfejsem. Przejdźmy do mojej ulubionej części, czyli sklepu. Można tam kupować i oczywiście sprzedawać broń. Fajno, tylko sprzedawanie broni to kolejny raz jakiś koszmar. W normalnych grach dodano by zaznaczenie od razu 20-30 pozycji i sprzedanie wszystkiego jednym naciśnięciem przycisku, ale nie w Breakpoint, o nie! Tutaj musisz przytrzymać przycisk A, aby zapełniło się kółko, potem wchodzi animacja na oknie, która utwierdza cię w przekonaniu, że sprzedałeś jakiegoś klamota. Potem okno zniknie i cała kolejka broni do sprzedania przesunie się o jedno, więc nie możesz płynnie sprzedawać jednej broni za drugą, bo te okna się przesuwają i napełnianie kółka automatycznie się anuluje, jeśli zmieni się oręż, na którym aktualnie jest ustawiony kursor. A czekać, aż się zapełnią kółka i przelecą te animacje, to trwa wieki. Nie byłoby problemem, gdyby było 4-5 karabinów, ale jak masz ich 20-30, wierz mi, że zacznie doprowadzać cię to do szału. Gra też jest nieuczciwa względem gracza na poziomie wręcz papieskim.
Przykład. Lecę sobie helikopterem nad górami, na których w zasadzie za wiele nie ma. Widzę jakiś znacznik, ląduję. Okazuje się, że drony na tym terenie są dla mnie zabójcze, bo mają o wiele wyższy poziom. Ale myślę, okej, spróbuję. No niestety, nie udało się, ginę. Myślę, okej, to olewam temat i lecę dalej. Ale nie, bo po śmierci helikopter został usunięty, więc zostałem na jakiejś śmierdzącej górze, na której nic nie ma, jestem sporo poniżej poziomu dla garujących tutaj przeciwników i na dodatek jakieś kilometry od najbliższych pojazdów. O co chodzi? Dlaczego? A niestety, na początku ginie się często, bardzo często, więc strata środka lokomocji, który czasami jest niezbędny, aby nie iść na piechotę jak jakiś energik w Wiedźminie 3, jest kluczowe. Ale nie tutaj. Musisz dymać z buta i nara. Był to moment, w którym przestałem w Breakpointa grać, bo zdałem sobie sprawę, jak wiele rzeczy tutaj jest po prostu popsute. Okej, lećmy dalej. Gra ma w założeniu premiować działanie po cichu, w końcu nasz ziomek to Ghost, który walczy z przeważającymi oddziałami wroga. Ma to sens. Niestety, jeśli zostaniesz zauważony przez kogokolwiek, a wierz mi, że zostaniesz, od razu cała baza wie, gdzie jesteś i wszyscy lecą w miejsce, w którym stoisz. Cały stealth szlak trafił. Jest to o tyle zabawne, że alarm działa w obrębie bazy, która czasami jest gigantyczna, więc absolutnie wszyscy w sekundę, w której zauważy cię jeden patafian, dosłownie wszyscy wiedzą, gdzie jesteś i lecą ci na spotkanie. A utrzymanie statusu ducha jest niezwykle trudne. Dronów nie zniszczysz jednym strzałem, więc pierwsza kula, która go trafi, momentalnie wszczyna alarm. Do tego nad głową krążą ci helikoptery i samoloty, które z przyjemnością oznaczą cię dla tabunów przeciwników, którzy tylko czekają, aby zlecieć się do ciebie jak gimbusy do youtubera na Pyrkonie. Można co prawda zaszyć się w trawie albo gdzieś i z góry punktować gości ze snajperki, ale zmienia się to na tyle, że zamiast alarmu są w stanie gotowości i też ochoczo lecą w twoim kierunku. Rozwiązaniem jest granie w koopie, wspólne oznaczanie celi i synchronizacja akcji. Powodzenia z randomami w tej materii. Na pewno ci się uda. Wierzę w to mocno. Nasz ziomek może też być upgrade'owany. Z kolejnymi poziomami dostajemy punkty, którymi odblokowujemy perki. Część jest przydatna i w porządku, na przykład spadochron, na którym możemy wyskoczyć nad bazą z helikoptera, ale część to jakieś zupełne nieporozumienie, typu większa ilość amunicji. Przez całą grę ani razu nie zabrakło mi amunicji, nawet podczas walki z dronami. Niektóre perki są tylko po to, aby być, bo nic sensownego nie dodają. Kolejny irytujący element? Ależ proszę bardzo. Obozy. Obozy pełnią rolę miejsca, w którym przygotowujemy się do akcji. Jest to fajny pomysł. Można sobie z zasobów wyprodukować strzykawki czy jakieś inne elementy, które potrzebujemy do akcji. Można kupić broń czy nawet samochód. Oraz co ciekawe, możemy czasowo, dokładnie na 60 minut, polepszyć pewne elementy naszego bohatera, na przykład zwiększenie celności broni. Wszystkich polepszaczy jest 6 czy 7 i przy każdym trzeba obejrzeć idiotyczną, choć krótką animację. Nie można tego przewinąć, więc gdy 20 raz oglądałem, jak nomad dłubie śrubokrętem w dronie albo żre jakieś ścierwo z michy, myślałem, że wyjdę z siebie. Aby nie było za łatwo, po zakończonym ulepszaniu jednego elementu, gra wychodzi do głównego menu obozu, więc znowu trzeba kliknąć przygotowanie i potem kolejny element okraszony kolejną animacją. Nie wiem, kto to zaprojektował, ale projektować już nie powinien, nigdy, chyba że, nie wiem, ekrany w autobusach. Dorzućmy do tego liczne bugi i błędy, z których gra już stała się legendarna. Nie chcę przytaczać wszystkiego, co mnie spotkało, ale dzieją się tu cuda niewidy. Kto oglądał streama z gry, ten wie, o czym mówię. Okej, ale czy jest coś w grze, czego nie położono? Na pewno oprawa robi wrażenie i to wrażenie bardzo pozytywne. Tereny wyglądają kozacko, a omszałe kamienie w dżungli to klasa sama w sobie. Podobały mi się fajne pomysły, na przykład gdy leżąc postać robi kamuflaż, tarzając się w błocie i marząc nim sobie twarz. Również efekty atmosferyczne robią wrażenie, jak i cykl dnia i nocy. Także John Berenthal daje radę. Pozostałe postacie to niestety mniej lub bardziej ciosane drewno. Oprawa jest ładna, choć jak już wspomniałem nieraz, przyzwyczajeni jesteśmy do ładnych widoczków. Bardzo podobał mi się klimat zaszczucia. Po jakimś czasie na wyższym poziomie faktycznie czułem się jak duch, że jestem tutaj drapieżnikiem, a reszta to moje ofiary. No, przynajmniej do momentu, aż mnie ktoś nie zauważył i nie obudził całej bazy. Ale uczciwie trzeba przyznać, że Breakpoint ma dobre momenty, ba, nawet bardzo dobre. Szkoda, że szybko zostają one przykryte toną irytacji, bugami i kiepskimi pomysłami. Nie jest też tajemnicą, że Breakpoint szybko
zaczyna nudzić. Powtarzalność to największy problem gry, a ta wkrada się bardzo szybko. W zasadzie większość zadań to wałkowanie znanych od lat pomysłów, które były w grach Ubisoftu i nie tylko. Breakpoint sprawia wrażenie gry totalnie generycznej. Jakby Ubisoft wrzuciło garść pomysłów z innych gier do miksera, pociągnęło wajchę i cyk, mamy Breakpoint, korzystający z pomysłów, które już doskonale znasz, no tylko zmiksowane razem. Breakpointowi brakuje tożsamości, czym w zasadzie ma być. Nie broni gra historia, która jest po prostu głupia. Żarciki przemycanie przez twórców żenują, a nie śmieszą, bo wobec całej sytuacji dziejącej się na wyspie są po prostu nie na miejscu. Starałem się z całych sił polubić Breakpointa, znaleźć jakieś pozytywy, które oczywiście są, ale przysypane sporą warstwą kiepskich pomysłów, źle zaprojektowanego interfejsu i przytłaczającego, bezzasadnego ogromu całej produkcji. Na pewno jeśli się zdecydujesz, chętnych do gry póki co nie brakuje. Jednak jeśli chcesz grać po sieci, lepiej z kimś znajomym. Inaczej misternie zaplanowaną akcję spieprzy jakiś debil wbiegający na środek bazy, krzyczący Leroy Jenkins!